Hello, hello kochani, słuchajcie. Ciemno jak w norze, a godzina jest 16:51. Za mną IKEA. Nagrałam co nieco, bo stwierdziłam, że chcę zrobić taki coś jak przegląd i w ogóle i myślę, że przerywnik pomiędzy tym filmem, gdzie polecieliśmy, co robiliśmy i te sprawy, będzie właśnie IKEA, bo nie mam humoru, moi drodzy. Nie mam humoru, mimo że dzisiaj wydarzyło się dużo. Naprawdę dzisiaj wydarzyło się dużo. Były łzy, było szczęście, była radość, był smutek. Okazało się, że mojego wujka Boska, jak ja to mówię, i też ja ją kojarzyłam, bo tam czasami bywałam, była też na naszym weselu, zmarła. Więc smuteczek. No ciężko nawet o tym mówić, bo no smutek. Tutaj Ameryka cieszy się, zależy kto oczywiście, że Trump wygrał, tak więc no myślę, że to będzie coś innego. Demokraci mieli 4 lata, żeby pokazać, na co ich stać. Zrobili to, co chcieli, pokazali, co chcieli i no i co? No i udało im się, co im się udało, co się nie udało, to się nie udało i zobaczymy teraz po 4 latach, co tam ciekawego Trump wymyśli. Ja wiecie, na tym kanale nie poruszam kwestii politycznych, więc nie będę się za bardzo rozwodzić, ale tak, mamy nowego prezydenta, mamy. No i co jeszcze? Poza tym dzwoniłam, właśnie rozmawiałam z ciocią i z wujkiem, ich znajomej mąż też zmarł wczoraj chyba, czy 3 dni temu, jakoś tak. Tak więc, no też ciężko na sercu. Dodatkowo, co mogę wam powiedzieć? Ta pogoda jest taka kaput. Ja jakoś dzisiaj mam cały dzień ból głowy. Za dużo emocji, za dużo tego wszystkiego jakoś. Wiecie, jak się słyszy o śmierci, to człowiek jakoś tak wtedy zatrzymuje się i zaczyna się zastanawiać nad życiem. Czy w ogóle warto jest tak harować, tak cisnąć, jak... No zobaczcie. W ogóle jeśli jeszcze chcę wam trochę opowiedzieć, jeśli chodzi o tą mojego wujka Boską, no ex-Boską powiedzmy, no bo on już tam nie pracował ani nic, no ale anyway, to kobieta co roku latała na Florydę. Co roku miała, wiecie, na zimę miała tak zwane wakacje, taki, no odpoczynek. Jej mąż zmarł kilka lat wcześniej, no ale że tak powiem bogacze, no to jak bogacze, no to tak mają, że sobie latają. No i ona mieszkała tam w okolicach, gdzie była ta ogromna powódź, ten huragan, to wszystko kiedy? Rok czy 2 lata temu? No i zdewastowało jej po prostu mieszkanie, odnowili to mieszkanie i w tym roku miała lecieć, wiecie, na gotowe, ale ona walczyła z rakiem. No i miała chyba 2 tygodnie temu operację. Operacja się nie powiodła, lekarz dał 5 dni życia i tak przeżyła 2 tygodnie, ale była już w hospicjum. No i zmarła. No i widzicie, jakie to życie. Masakra. No nigdy nie wiecie. Nigdy nie wiecie. A wiecie, wybierała też się, pakowała, że w tym roku poleci. No i... Ale jak mi to mężulo mówi, że przynajmniej z mężem, bo ona była Żydówką, więc z mężem sobie spędzą ich święta Hanuka. Będą razem. Tak więc. No i nie była też młoda, wiecie, miała 90 lat kobieta, no to... Ale Amerykanki to są crazy. Powiem wam, 90 lat, jeździ samochodem, lata po Florydach, jest, wiecie, jakimś dyrektorem muzycznym, różne fundacje, niefundacje wspiera, no ale takie życie. I tak się zastanowiłam dzisiaj, że nie warto się kłócić. Nie warto, wiecie, jak kłócicie się z mężem, z chłopakiem, z kimkolwiek, nigdy nie idźcie spać wkurzeni na siebie. Zawsze powiedzcie sobie, okej, jutro pogadamy, dobranoc, miłej nocy. Jak wychodzicie z domu, właśnie, bo dzisiaj też z koleżanką rozmawiałam i mi tak mówiła, że nawet jak wychodzimy z domu, na przykład ja zostaję, mąż wychodzi, no to żeby sobie powiedzieć bye, że miłej, wiecie, miłej drogi, jedź bezpiecznie, trzymaj się, no bo nigdy nie wiadomo, że zawsze trzeba się, wiecie, żegnać, zawsze starać się dzwonić, zawsze tak, no bo no nigdy nie jest wiadomo. Ja w ogóle miałam takie przeczucie, nawet nie przeczucie, ale te święto zmarłych, które było, ten 1, 2 listopad, co nawet zapaliłam te znicze, to powiem wam, to mnie tak, no nie wiem, tak umocniło, że modliłam się za nią i teraz jeszcze planuję jechać, dać na wypominki i ją też tam uwzględnić, tak.
Trzeba pamiętać, bo ci z góry nas potrzebują i ja w to wierzę. Naszych modlitw, naszej pamięci, odwiedzenia ich i nie tylko na święto zmarłych, ale kiedy tylko możecie. Zajrzyjcie na groby dziadka, babci, wujka, cioci, kto tam w waszej pamięci był, no bo to jest miłe. Wydaje mi się, że to jest tak samo miłe, jak my tutaj jesteśmy na... No tak jak tutaj z ludźmi rozmawiamy i wiecie, dzwonimy do nich, no to tak samo zmarli też tego potrzebują. Ja w to wierzę. No i co jeszcze dzisiaj robiłam, moi drodzy? Dzisiaj jeszcze byłam i w Primarku, bo tak stwierdziłam, potrzebuję dzisiaj takiej chwili dla siebie i tak pochodziłam trochę po galerii, no ale do galerii szłam z misją, bo mój pierścionek ślubny, czyli obrączkę, kupiłam z mężulkiem w K Jewelry, no to jest taka amerykańska kompania. No i wyobraźcie sobie, że wypadł mi jeden diamencik z tego pierścionka. Tylko ja ten nasz małżeński pierścionek, obrączkę, to mam z takimi malusieńkimi diamencikami, no i wypadł. No, że ja jestem tak nieogarnięta, bo jak to kupiliśmy, i męża obrączka, i moja jest właśnie stamtąd, no to jak to kupiliśmy, no to ja wykupiłam sobie tą gwarancję. Ale nie doczytałam, nie ogarnęłam, że co 6 miesięcy muszę chodzić i sprawdzać ten pierścionek. No ale wiecie jak to jest, jak jest wszystko dobrze, no to wam się nie chce nic. No i dzisiaj tam poszłam i jak to pani mi powiedziała, trzeba wymienić ten jeden diamencik. No i niestety oni tego nie pokryją, bo ja przez całe życie, wiecie, to jest gwarancja na życie, no to muszę chodzić co pół roku, czyli jak teraz poszłam w listopadzie, no to będę musiała iść potem w maju. Ale muszę, no bo jak nie chodzę, tak jak nie byłam przez rok, a to obowiązuje co pół roku, no to co? No to, że musiałam płacić za ten diamencik. Wypadł mi. Po prostu mi wypadł, nie wiem, czy gdzieś uderzyłam. No nie mam pojęcia jak, ale ten jeden taki na środku malutki diamencik wypadł. No i co ja mówię? No co zrobię? Ale ona powiedziała, że praca tej osoby i wiecie, sprawdzenie, dociśnięcie pozostałych tych diamencików i tak całe, wiecie, wyczyszczenie tego pierścionka, to jest tak jakby za darmo, ale no za ten diamencik musiałam zabulić z kieszeni, tak więc co zrobicie, jak nic nie zrobicie? No zabuliłam, no ale teraz będę wiedzieć, że co 6 miesięcy muszę tam chodzić. Ja nie wiem, co ja myślałam. Czy mi to z głowy wyszło? Czy byłam tak podekscytowana rok temu, jak się hajtaliśmy, że no zapomniałam. Masakra. No ale widzicie, takie to życie. Czy coś kupiłam? Pooddawałam z Primarka rzeczy. Zostawiłam z Primarka tylko jeden sweter, ten taki, co nagrywałam dla was, ten taki biały, właśnie w ostatnim filmie, bo ten film poleci, wiecie, na szybko chcę wam go wstawić. Mam nadzieję, że mi wybaczycie ten taki krajobraz niezręczny, tak niezbyt, no nie ma na jakości super, ale wzięłam, odpaliłam, mówię, chcę się z wami tym podzielić, tak więc zostawiłam ten jeden sweterek i skarpety zostawiłam też. I tą w panterkę bluzkę zostawiłam, a resztę oddałam, ale sobie wymieniłam i to ostatnią, na większy rozmiar, wymieniłam sobie tą spódniczkę spodnie, bo mi się tak to spodobało, a jeszcze moja Ike Stress Vlog powiedziała, że też to ma, tak więc jak poleca, nawet wzięłam sobie większy rozmiar. No mówię, dobra, wezmę. No i jeszcze kupiłam do tego, bo nadal była promka na te super torby, takie materiałowe za $3, więc sobie wzięłam jeszcze taką i będziemy mieli dwie teraz. Super! Czy na plażę, czy na zakupy, mega. I żeby sobie poprawić humor, wzięłam dla mnie i dla mężulka 2 donaty ze Stan's Donuts, które zjemy. Jeden jest z kokosem, drugi jest jakiś o smaku migdałowego croissanta i dostałam jeszcze kawę za darmo przez to. Nawet nie mam już tej opakówki, no ale była kawa wypita. Tu jeszcze w Ikei sobie kupiłam Pepsi, Diet Pepsi, bo szczerze wolę Diet Pepsi niż Diet Coke. I takie update'y, moi drodzy. I patrzcie, 10 minut gadam, ale chciałam się tak z wami podzielić. Nie chodźcie spać wkurzeni. Naprawdę nie warto. Życie jest tak krótkie i takie jest nieprzewidywalne, że nigdy nie wiadomo. Naprawdę nigdy nie wiadomo. Ale dzisiaj też, no wiecie, są dobre newsy, są złe newsy. Takie to życie. Takie to życie. I co, moi drodzy? Tyle. Będę się z wami żegnać. Dziękuję, jeśli ktoś dotrwał do końca tych moich wypocin. Mam nadzieję, że nie obrazicie się za tą jakość filmu, ale
ale bywa tak czasami bywa, moi drodzy. Tak więc tyle. Uciekam, jadę jeszcze do roboty na chwilę i chciałam załatwić parę rzeczy na poczcie, ale nie załatwiłam, no i dupa, jak ja to mówię. Tak więc wrzucam, przepraszam, że te filmy są takie, wiecie, tutaj wakacje, tutaj ja gadam, tu przegląd z Ikei, tu nadal wakacje, ale nie wiem, nie mam jakoś, szczerze wam powiem, humoru, żeby teraz wakacyjne takie wrzucić, no bo no dzisiaj jakoś mi tak mi się smutno zrobiło trochę. Tak więc tak. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam pięknie, że byliście tutaj ze mną, że dotrwaliście. Jeśli tak, zostawcie kciuk w górę, dajcie wsparcie. No i co, widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Mam nadzieję, że mi wybaczycie ten messed up, to, że jeszcze vlogtobera nie było, nieskończony jest, a filmy są, ale trzeba je zmontować. No, mam nadzieję, że już teraz nie będzie jakichś takich, wiecie, negatywów, bo tu są pozytywy, negatywy. Mam nadzieję, że już tak wrócę. W ogóle chciałam wam też powiedzieć, że TikToka założyłam. Założyłam TikToka kiedy? 2 dni temu? Chyba 2 dni temu założyłam TikToka, więc też wam damy link do mojego TikToka. Jeśli macie ochotę, wpadnijcie, jeśli ktoś ma. No ale... A jak nie, no to nie. Tak więc dziękuję wam, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Życzę wam dużo zdrówka, radości i sił na każdy dzień. Szukajcie pozytywów w każdym dniu. Naprawdę szukajcie. A życie wtedy będzie fajniejsze. Mówię wam. Trzymajcie się. Bye, do następnego.